Hej, ponownie jesteśmy w przepięknej Irlandii. Byliśmy już tu wcześniej i opowiadaliśmy Wam o U2 i The Cranberries. Tym razem jednak ścieżki zawiodły nas na Zieloną Wyspę za sprawą tego oto człowieka. To oczywiście Phil Lynott, legendarny lider i wokalista zespołu Thin Lizzy, a dzisiejszy odcinek będzie o legendarnym utworze Thin Lizzy Boys Are Back in Town. Zaczynamy! Pod koniec odcinka Magda zaprezentuje rockowy kolaż nawiązujący do tematu naszego filmu. Będziemy dzisiaj mówić o utworze, którego tytuł informuje o chłopcach wracających do miasta. Ale najpierw o małym chłopcu, który wrócił do Dublina. Phil Lynott urodził się 20 sierpnia 1949 roku w West Bromwich w Anglii. Jego matka Filomena była Irlandką, a ojciec pochodził z Gujany w Ameryce Południowej. Niestety para się rozstała i matka z kilkuletnim Philem wróciła do rodzinnego Dublina, aby prosić rodziców o pomoc w wychowaniu chłopca. Irlandia była wtedy krajem bardzo konserwatywnym, gdzie ogromną władzę miał Kościół katolicki. Samotna matka była obiektem krytyki i plotek, a w tym przypadku miała jeszcze dziecko o ciemnej karnacji skóry, co było w tamtych czasach niespotykane. Zresztą ponoć sama babcia zemdlała, kiedy po raz pierwszy zobaczyła swojego wnuczka. Rodzina ustaliła, że Filomena wróci do pracy w Anglii, a chłopiec zostanie w Irlandii i zajmą się nim dziadkowie. Razem z nimi mały Phil Lynott zamieszkał w dublińskiej dzielnicy Crumlin. Jak bardzo konserwatywna katolicka Irlandia zmieniła się na przestrzeni dziesięcioleci, może świadczyć choćby to miejsce. Dawny kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, w którym swego czasu ślub brał założyciel słynnego browaru Arthur Guinness, jest dzisiaj jednym z najsłynniejszych pubów w Irlandii. Jak sobie radził czarnoskóry chłopiec w Dublinie? Oczywiście był ewenementem i nie miał szans na anonimowość. Jednak po latach mówił, że nawet jeżeli były jakieś wyzwiska, to nieliczne. Inna sprawa, że miał naprawdę dobre warunki fizyczne. Dziadkowie zapisali go do klubu bokserskiego, żeby w razie potrzeby umiał się bronić. Koniecznie trzeba powiedzieć, że ten młody, dorastający chłopak uwielbiał Irlandię. Pod wpływem książek zafascynowała go historia tego kraju, celtyckie legendy i kultura. Szczególnie uwielbiał wiersze tego poety, to James Clarence Mangan, uznawany za pierwszego narodowego poetę irlandzkiego. Inspirowali się m.in. nim James Joyce i William Butler Yeats, no i również pod jego wpływem wiersze i teksty piosenek zaczął pisać Phil Lynott. Także Lynott kochał Irlandię i wcale mu się nie dziwię. W ogóle młodość Phila bardzo przypominała wczesne lata Iggy'ego Popa, kiedy ten był szkolnym prymusem. Lynott również świetnie się uczył, nie sprawiał problemów wychowawczych, aż do momentu, kiedy pojawił się rock'n'roll. Chyba pierwszy raz w historii Irlandii jej mieszkańcy nie mieli nic przeciwko brytyjskiej inwazji, bo tak określano muzyczną rewolucję na wyspach. A że do muzyki Irlandczyków nigdy nie trzeba było przekonywać, to nowy styl zaczął kiełkować również na Zielonej Wyspie. Pojawiły się pierwsze zespoły jak Them z Vanem Morrisonem i Taste, gdzie występował Rory Gallagher. Mimo wszystko to były absolutne początki i wielu muzyków chciało się wybić. Był wśród nich również Phil Lynott. Potrafił śpiewać, pisał teksty i grał na basie. Jeszcze w szkole średniej poznał perkusistę Briana Downeya. Razem założyli kapelę Orphanage. Podczas jednego z koncertów zauważył ich gitarzysta Eric Bell. Początkowo mieli jeszcze klawiszowca, ale ostatecznie to trio stworzyło nowy zespół. Eric Bell zaproponował nazwę Thin Lizzy w nawiązaniu do robota, który był bohaterem brytyjskiego magazynu komiksowego The Dandy. Ich koncerty niemal od razu cieszyły się zainteresowaniem zarówno publiczności, jak i irlandzkiej prasy muzycznej. Wydali swój pierwszy singiel The Farmer, koncertowali i z niecierpliwością czekali, aż odezwie się do nich któraś z wytwórni. W 1970 roku wytwórnia płytowa Decca Records podpisała z zespołem kontrakt na wydanie 3 albumów. Chłopcy więc spakowali manatki i wyruszyli z Dublina do Londynu. Zamierzali spełnić marzenia i rozpocząć karierę w mieście, w którym nagrywali najwięksi. A więc teraz chłopcy wyjechali, a właściwie wylecieli z miasta. W 1971 roku w Londynie nagrali debiutancki album zatytułowany po prostu Thin Lizzy. Niestety wydawnictwo nie zaistniało na listach przebojów. Podobny los spotkał kolejną płytę Shades of a Blue Orphanage z roku 1972. Słaba sprzedaż frustrowała muzyków, ale trzeba uczciwie przyznać, że na tamtym etapie poszukiwali jeszcze swojej artystycznej tożsamości. Menedżer zespołu wpadł na pomysł, żeby zamiast tworzyć całą płytę, skupili się na jednym utworze, który zostałby wydany na singlu.
Lynyrd napisał więc tekst, w dużej mierze autobiograficzny. Grupa wspólnie skomponowała muzykę i powstał naprawdę dobry numer Black Boys on the Corner. Wytwórni również ten kawałek przypadł do gustu i rozpoczęły się przygotowania do wypuszczenia go jako singla. Jedyne czego brakowało to jeszcze jednej piosenki, która znalazłaby się na drugiej stronie małej płyty. W tym celu Phil nie chciał wykorzystywać nowych utworów, bo wolał je zachować na kolejną płytę. No i wtedy zespół przypomniał sobie, że jeszcze kiedy w Dublinie grali i potrzebowali pieniędzy na narkotyki i alkohol, to grywali zaaranżowaną przez siebie na rockowo starą irlandzką balladę. Stwierdzili, że będzie to idealna tak zwana zapchaj dziura na stronę bez singla. Tytuł tej ballady? Whiskey in the Jar. Eric Bell opracował ten świetny, legendarny już dzisiaj riff gitarowy. W połączeniu z żywą perkusją i chropowatym śpiewem Lynota wyszedł z tego znakomity utwór. Wytwórnia była zachwycona do tego stopnia, że w tajemnicy przed zespołem zamieniła piosenki miejscami na singlu i to Whiskey in the Jar była tą, którą firma promowała. Zespół był wściekły, bo nie chciał być kojarzony wyłącznie z folkiem. No i wtedy stało się coś, czego nikt nie przewidział. Singiel zajął pierwsze miejsce w Irlandii i 6. w Wielkiej Brytanii. Zespół zaczął występować w telewizyjnych programach i przede wszystkim dał się poznać szerszej publiczności. Teraz sukces kolejnego albumu wydawał się niemal pewny. We wrześniu 1973 roku ukazała się ich trzecia płyta, nazwana Vagabonds of the Western World. I co? I nic, znowu klapa na listach przebojów. To było już za dużo dla Erica Bella. Do jego rozczarowania doszły nieporozumienia na tle artystycznym i gitarzysta ostatecznie opuścił zespół. W kapeli zastąpił go słynny Gary Moore, ale jak się okazało nie na długo, bo i on wkrótce zrezygnował. Podobnie było w przypadku Johna Kena, znanego z Atomic Rooster. On również nie zagrzał miejsca w Thin Lizzy. Całe szczęście Phil nie zraził się pomimo kolejnych ciosów. Na problemy z gitarzystami zareagował w niecodzienny sposób. Postanowił, że tym razem do zespołu przyjmie aż 2. Pomyślał, że nawet jeżeli jeden zrezygnuje, to być może drugi będzie cały czas grał w grupie. W tym miejscu zaczyna się nowy, najważniejszy rozdział w historii zespołu. Lynyrd zgodnie z planem przyjął do grupy 2 gitarzystów. Jego wybór padł na mało wówczas znanych Scotta Gorema i Briana Robertsona. Był to strzał w dziesiątkę, bo w dużej mierze dzięki nim Thin Lizzy uzyskało swoje charakterystyczne, rozpoznawalne brzmienie. Ich wzajemnie uzupełniające się gitary były nazywane przez brytyjską prasę bliźniaczym atakiem gitarowym. W takim składzie nagrali album Nightlife, ale wtedy jeszcze wszyscy muzycy wzajemnie się zgrywali. Natomiast kolejna płyta Fighting z 1975 roku zebrała już świetne recenzje. Zespół wyrobił swój styl i do pełni szczęścia brakowało tylko sukcesu. Wytwórnia Vertigo, bo wtedy już dla niej nagrywali, początkowo niechętna do dalszej współpracy z Thin Lizzy, dała się przekonać i postanowiła dać im jeszcze jedną ostatnią szansę. Chłopcy, teraz już bardzo pewni swoich umiejętności i możliwości, zabrali się za nowe kompozycje jeszcze w 1975 roku. Producentem przyszłego albumu miał zostać John Alcock, współpracujący wcześniej z Alice Cooperem. Z pomocą przy komponowaniu przyszły do Phila Lynota również sny. Pewnej nocy przyśniła mu się ucieczka z więzienia i od razu napisał i skomponował świetny numer Jailbreak. Tak też miała się nazywać cała płyta, a jej tytuł stanowił taką metaforę ucieczki zespołu od tego pasma niepowodzeń do upragnionego sukcesu. Grupa bardzo szybko przygotowała kilkanaście utworów, spośród których planowali wybrać 9-10 na płytę. Wśród odrzutów była kompozycja z roboczym tytułem G.I. Joe. Jednak kiedy na jednej z prób usłyszał ją ich menedżer Chris O'Donnell, zasugerował, żeby jednak dali szansę tej melodii, bo coś w niej jest. Muzycy posłuchali rady i dopracowali wszystkie partie tak, że na poważnie zaczęli brać ją pod uwagę podczas selekcji. Jednak kiedy w końcu zaczęli nagrywać album w należącym do zespołu The Who Rampart Studio w Londynie, akceptowana przez nich melodia nie miała jeszcze odpowiedniego tekstu. No i pewnego dnia wszystkich zaskoczył Phil Lynott. Wszedł rano do studia i powiedział, że napisał coś naprawdę dobrego. Zaprezentował kolegom nowy tekst i zaśpiewał całość. Tytułem tego numeru miał być refren, czyli The Boys Are Back in Town.
Ale jeszcze spokojnie, po nagraniach w studiu zespół uznał, że jest to jedynie przyzwoity utwór, ale na tyle przyzwoity, że dostał się na nową płytę. A gotowy album ukazał się 26 marca 1976 roku. Wtedy powoli zdobywał swoje uznanie, jednak z perspektywy czasu nie ma wątpliwości, że jest to szczytowe osiągnięcie zespołu. Kompozycje na nim zawarte do dzisiaj fascynują śpiewem, tekstami i zadziornymi riffami. Po latach prób, w końcu na płycie Jailbreak wszystko zagrało perfekcyjnie. Okładka albumu jest dziełem dublińskiego artysty Jima Fitzpatricka, który współpracę z zespołem rozpoczął od ich trzeciej płyty. Prywatnie Jim był przyjacielem Lynota. Obaj zachwycali się mitologią celtycką, ale też komiksami Marvela, co w tym przypadku możemy bardzo wyraźnie dostrzec. Tak jak to było przy okazji singla Whiskey in the Jar, również tutaj to wytwórnia płytowa i producent jako pierwsi dostrzegli potencjalny hit i przebój w utworze Boys Are Back in Town. Ale po kolei, kiedy album ujrzał światło dzienne, zespół koncertował w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W Stanach byli kapelą niemal anonimową, dlatego wytwórnia nie spieszyła się z żadnym singlem. Jednak zupełnie przypadkiem płyta Jailbreak wpadła w ręce dwóch DJ-ów radiowych z Louisville w stanie Kentucky. Kawałek The Boys Are Back in Town tak im się spodobał, że zaczęli go grać regularnie. Za chwilę podchwyciły go kolejne rozgłośnie, a później był już grany wszędzie. No i dopiero wtedy zespół doszedł do wniosku, że warto grać go również na koncertach. Mówiłem już, że muzycy uważali, że to jedynie przyzwoity kawałek i do tego czasu nawet nie mieli go w swojej koncertowej setliście. Mimo wszystko spodziewali się, że to piosenka tytułowa będzie promowana jako pierwsza. Ale wytwórnia znowu ich zaskoczyła i wydała The Boys Are Back in Town na singlu w kwietniu tego samego roku. Pierwsze miejsce w Irlandii, 8 w Wielkiej Brytanii i 12 w Stanach. Ten utwór zmienił wszystko w ich karierze. Od tego momentu Thin Lizzy było sławnym zespołem na wszystkich kontynentach. Popularne jest postrzeganie tego utworu jako hołdu złożonego mężczyznom, takim równym gościom z klasy robotniczej. Oczywiście można tak rozumieć ten utwór, ale tropy prowadzą również do Manchesteru. Właśnie w Manchesterze w latach 70. rezydował gang nazwany Quality Street. Ta ich ksywka odnosiła się do tego, że byli na bieżąco z modą i aktualnymi trendami. Zawsze ubierali się bardzo stylowo. Jednym z najważniejszych ludzi tego gangu był niejaki Jimmy DeWitt, a na kolejnym albumie Thin Lizzy znalazł się utwór Johnny the Fox meets Jimmy DeWitt. Rzeczywiście Phil Lynott bardzo często bywał w Manchesterze, bo właśnie tam swój pub i przylegający do niego niewielki hotel prowadziła jego matka. To miejsce było na tyle popularne, że przyciągało wiele sław show biznesu i w związku z tym jest możliwe, że pojawiali się tam również przestępcy. Na pewno jednak regularnie bywał tam słynny były piłkarz Manchesteru United George Best. Lynott był fanem United, zaprzyjaźnił się z Bestem i razem uczestniczyli w niejednej balandze. No i właśnie, skoro doszliśmy do imprez, to kolejnym znaczeniem utworu jest imprezowanie w pubach w męskim towarzystwie. Mówi się, że zawsze kiedy Phil Lynott i pozostali muzycy Thin Lizzy przylatywali do Irlandii, w dublińskich pubach ich znajomi informowali się o tym nawzajem hasłem The Boys Are Back in Town. A teraz sprawdźmy, jak ten utwór został zapamiętany, gdzie został wykorzystany i jak jest postrzegany dzisiaj. W Irlandii i Wielkiej Brytanii ten numer do dzisiaj jest symbolem koleżeństwa i męskiej jedności. Na Wyspach kibice rugby byliby zawiedzeni, gdyby w przerwach meczów z głośników na stadionach nie wybrzmiewało The Boys Are Back in Town. Muzyczny magazyn New Musical Express uznał, że to najlepszy singiel 1976 roku. Od tego czasu utwór na stałe wszedł do kanonu najwybitniejszych rockowych dzieł. Swoje wersje piosenki nagrały m.in. zespoły Bon Jovi i Happy Mondays, a wersja oryginalna stanowiła muzyczny podkład do reklam. Była również obecna w niejednym filmie. Można wspomnieć choćby produkcję Obłędny Rycerz czy Niezniszczalni. Kojarzyć ją mogą również dzieci za sprawą bajki Toy Story. Ten singiel dał zespołowi nowe życie, możliwość kontynuowania kariery i nagrywania kolejnych albumów. Zyskali liczne grono fanów na całym świecie.
Wiele osób, a co za tym idzie również przyszłych artystów, zaczęło poznawać całą ich twórczość. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić koncert Metaliki w Irlandii bez Whiskey in the Jar. Teraz czas na Magdę i jej kolaż. Cześć! W mojej pracy widzimy dumnie prezentujących się muzyków Thin Lizzy, którzy płytą Jailbreak i świetnym singlem The Boys Are Back in Town odnieśli największy sukces w karierze. Utwór kojarzy się z imprezowaniem, a skoro imprezować ma irlandzki zespół, to obowiązkowo muszą pojawić się pinty Guinnessa. Logo Dino's Bar and Grill jest odniesieniem do tekstu piosenki. Jeżeli słowa rzeczywiście nawiązują do Manchesteru, to w kolażu widzimy drogowskaz do tego miasta. Tam także z kumplami można wypić Guinnessa, choćby podczas oglądania meczów United. Tło mojej pracy przypomina płyty winylowe, a w 1976 roku winyla z albumem Jailbreak chciał mieć każdy fan rocka. Po świetnym przyjęciu singla i całego albumu, zespół miał zaplanowaną kolejną trasę po Stanach Zjednoczonych. W tamtym okresie Lynyrd nie stronił od alkoholu, ale co gorsza również od heroiny. Wkrótce zachorował na zapalenie wątroby i amerykańskie tournée trzeba było odwołać. Używki także nie wpływały pozytywnie na relacje wewnątrz zespołu, bo w następnych latach dochodziło do wielu roszad w składzie. Pomimo to nagrali jeszcze kilka bardzo dobrych albumów, a w 1978 roku wydali wybitną płytę koncertową Life and Dangerous. Tak jak wspominałem, demonami Phila Lynota były narkotyki i alkohol. Niestety nie poradził sobie z nimi do końca swojego krótkiego życia. Nadużywanie heroiny nieraz odbiło się na jego zdrowiu, ale 25 grudnia 1985 roku organizm Lynota się poddał. Wszystko działo się podczas świąt spędzanych w rodzinnym gronie. W pewnym momencie upadł i stracił przytomność. W szpitalu zdiagnozowano u niego posocznicę. Walczył jeszcze o życie przez 10 dni, ale niestety umarł 4 stycznia 1986 roku w wieku zaledwie 36 lat. Został pochowany w Dublinie na półwyspie Howth. W trakcie ceremonii kapłan odprawiający mszę pogrzebową powiedział o nim: ojciec irlandzkiego rocka. Zawsze będzie pamiętany ze względu na entuzjazm, lojalność, jaką okazywał swoim przyjaciołom oraz umiejętność inspirowania innych do łamania systemu i traktowania go na własnych zasadach. Tak jak robił to on sam. A my już kończymy nasz dubliński spacer z Philem Lynotem oraz zespołem Thin Lizzy. Historia kariery Phila może być inspirująca nie tylko dla muzyków. Pomimo wielu lat niepowodzeń osiągnął w końcu sukces, na który konsekwentnie pracował. Później występował na scenach całego świata, a na koniec ten chłopak, parafrazując tytuł utworu, o którym miałem wam przyjemność dzisiaj opowiadać, znowu wrócił do swojego miasta. Szkoda tylko, że tak szybko. Do zobaczenia następnym razem.